Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na warsztat bierzemy kolejnego handhelda od Nintendo. Jak widzicie, nie znudziło mi się to nadal. Nintendo stworzyło tyle tych przenośnych konsolek, że jest o czym mówić. Spytacie, co to za skarpetka tutaj leży. Jest to taka malutka skarpetka. Również z metką Nintendo. Jak widać, Nintendo projektuje skarpetki. A w jej środku znajduje się Game Boy Micro. To małe cudeńko powstało w 2005 roku. Czemu powstało? Trudno powiedzieć. Był to już schyłek Advance'a, a na rynku był już Dual Screen Classic. No cóż, widocznie panowie z Nintendo chcieli sobie napchać jeszcze kieszenie kapustą, więc wypuścili takie małe cudeńko. I cóż można powiedzieć? Może zanim zacznę opisywać tą konsolkę, przyrównam ją do wcześniejszych modeli, żebyście mieli wyobrażenie, jak małe to gówno jest. Oczywiście gówno w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zatem przyrównajmy ją do Advance'a SP. Jest szersza, ale cieńsza. Dobra, nie pierdolmy się. Otworzę. Ciach. Na dobrą sprawę można by to przerobić na dual screena. Dobra, tak wygląda w porównaniu ze spekiem. A teraz z Advance'em. Widać różnicę, prawda? Ekranik jest dużo mniejszy, ale wyświetla tą samą rozdzielczość. Konsolka cienka, mała, ale wcale nie taka lekka. Dobra. A skoro już porównuję Game Boya Micro do Advance'a, to jeszcze taką małą dygresję chciałem wprowadzić odnośnie tego konkretnego Advance'a. Jest to wersja amerykańska. I co mnie śmieszy? Śmieszy mnie tutaj napis na tej naklejce, na klapce. Jest to ostrzeżenie, żeby zapoznać się z instrukcją, zanim się użyje tego systemu. I wykrzyknik. I to dobitne potwierdzenie na to, że Amerykanie to idioci. Ponieważ dają tutaj takie ostrzeżenie, jakby te dwa paluszki zasilające konsolę miały kogoś zabić. To tyle tytułem dygresji. Więc co my tu mamy? Konsolka, jak widać, taki prostopadłościanik. Może zacznę od tyłu. Tutaj mamy nadruk z wszystkimi informacjami. Za tą klapeczką znajduje się bateria litowo-jonowa, która wytrzymuje około 6 godzin grania, może 5, zależy od stopnia naświetlenia. Dzędzelek do smyczy, wejście na gry, tutaj góra. Tutaj mamy wejście na ładowarkę, a sama ładowarka jest trochę się różni od, znaczy to akurat jest angielska wersja ładowarki. Trzeba do niej dołożyć takie coś, ale chodzi mi głównie o wtyczkę, która jest bardzo specyficzna, ponieważ taka wtyczka nie występuje w żadnej innej konsoli Nintendo. Jedynie w Game Boyu Micro. Można ją troszkę pomylić z mini USB, ale to jest jednak coś innego i nie będzie pasować. Po podłączeniu do ładowania, jak widać, zapalają nam się przyciski Start i Select. To znaczy, że konsolka się ładuje. Odłączmy. Więc tak się prezentuje góra. No i mamy tu przyciski L i R.
na które ponarzekam trochę później. Z tej strony nie mamy nic. Z tej strony jest podgłaszanie, przyciszanie oraz w kombinacji z przyciskiem L zmiana stopnia podświetlenia ekranu. No i od spodu mamy tu jeszcze wejście na słuchawki, mini jack, no i włącznik. No a z przodu za tymi dziurkami jest głośniczek, przyciski AB, no i krzyżaczek, no i malutki ekranik. I co jeszcze? Z przodu są wymienne panele, które bardzo łatwo można zdemontować. O tak. I to jest bardzo fajna sprawa, bo można wymienić panel, jeśli się porysuje, i założyć nowy i konsolka jest jak nowa. Z tym, że tych paneli już w zasadzie się nie da nigdzie kupić, więc polityka Nintendo jest naprawdę niezrozumiała. Mamma mia! Żeby 5 lat po premierze konsoli nie było już części zamiennych. Dobra. No i tutaj tak troszkę po skosie są przyciski Select i Start. A jeszcze o samym mikrusku wspomnę tyle, że jego obudowa jest metalowa. Jest to chyba aluminium. No i jest, jak się go weźmie w ręce, to jest zimny. Jest przyjemny, zimny. Taki inny po prostu. Zupełnie inne wrażenia trzymania go. Nie jest to już plastik. Teraz włączamy konsolkę. Jak widać, podświetla ona bardzo fajnie. I jest 6 stopni podświetlenia właśnie. Wciskamy L. Teraz będzie, jest 6, teraz będzie 5, 4, 3, 2 i 1. 5, powiedziałem 6, jest 5 stopni podświetlenia. No i tak się prezentuje konsolka. Włączmy teraz jakąś gierkę. Niech to będą kundle. Chodzi, jak widać, siedzi bardzo fajnie. Nie wystaje. To możemy włączyć. Widać, ekranik, choć mały, jest wyrazisty. Bardzo ładnie świeci. Dostęp do przycisku Start i Select jest średnio wygodny. Stefan i Szarik. Odpalam. A jak widać, widoczność jest bardzo fajna. Możemy schodzić po domku. I tak. Przyciski L i R. Wydawałoby się, że używa się ich o tak. Niestety w takim układzie one nie reagują, ponieważ trzeba je naciskać tu dalej, o tak. I dopiero wtedy działają. Jest to dla mnie niewygodne, bo muszę trzymać konsolkę o tak. Ogólnie ona przez te swoje małe gabaryty jest średnio wygodna w użyciu. No ale coś za coś, tak. W kieszeni nosi się wygodnie. A panel jest dość wytrzymały na rysy. Sprawdźmy może, jak ekran sprawdzi się w nocy. Jak widać, mamy noc. Ciemno jak w dupie murzyna. Jedyne co widać to ekran konsolki. No i jak widać, spełnia swoje zastosowanie. Wszystko jest bardzo ładnie widoczne. W tej chwili jest to najwyższy stopień podświetlenia. I teraz właśnie zaprezentuję Wam po raz kolejny pozostałe stopnie. Czyli wciskam L i zmniejszam. Stopień 4. Chyba od razu przeskoczyłem o 2. Jeszcze raz. Jest stopień 5. 4. 3. 2. 1. Jak widać, różnice nie są jakoś specjalnie duże.
Generalnie kolory są najlepiej widoczne na stopniu 5. Więc tak to się prezentuje. Świetnie się gra w nocy, tylko po dłuższym czasie męczą się oczy, ponieważ no, patrzenie się w taki mały ekran, w dodatku tak wyrazisty, jest dość męczące dla wzroku. Więc to będzie tyle, jeśli chodzi o nocną grę. Sprawdźmy teraz, jak nasza konsolka poradzi sobie z gierką z Game Boya. Prezentuję. Chyba już nic więcej nie mam do dodania w tej kwestii. Jeszcze można jako wyobrażenie o tym, jak mały jest sprzęt, przyłożyć sobie 2 kartridże. I proszę, 2 kartridże z Advance'a są dłuższe niż Game Boy Micro, a postawione pionowo są wyższe. Tak, ta konsolka to prawdziwe maleństwo. Cóż, jakieś słowo podsumowania. Jest to fajny sprzęt. Ma świetny ekran. Fajny na podróż, ponieważ można go zabrać w kieszeń. Jest mniejszy nawet od telefonu komórkowego. Więc fajna sprawa. Z tym, że no, cenowo jest troszkę droższy od Advance'a SP, ale to nie są jakieś tam duże różnice, więc mogę go z czystym sumieniem polecić. Dla mnie osobiście, jako dla oldschoolowca, no po prostu nie czuję za bardzo klimatu tej konsoli. I to nawet nie dlatego, że nie ma tutaj nigdzie loga Game Boy, ale po prostu nawet jej wygląd kojarzy mi się bardziej z zabawką niż z konsolką. I no tak mam i muszę pomarudzić, więc... Ale się nie zrażajcie, konsolka jest fajna. Jedyne mankamenty to te przyciski L i R, które trzeba wciskać tutaj bliżej ich końca, a nie na krawędziach. No i to w zasadzie by było na tyle. Więcej grzechów nie pamiętam. Konsolka fajna. Możecie śmiało brać. Polecam. Cześć.